I witam tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Feniks, tym razem Krypto Poradnik. Dlatego, że mieliśmy już audycję z Bobem Loukasem parę razy tutaj, jeden miesiąc temu, więcej o cyklach, jak tutaj wyglądają te cykle. Tym razem mamy nowy odcinek, który wyszedł wczoraj, więc przejdziemy do niego, zobaczymy, o czym tym razem mówi Bob Loukas. This video is going to cover getting your position and establishing that position for the 4-year journey. W tym momencie, w tym odcinku będziemy rozmawiać o wejście w pozycję i jak można ją ustanowić w Twojej przygodzie w kolejnym cyklu. In my last 3 videos dating back to December or even January when that was released on YouTube. W ostatnich 3 wideo, o których opowiedziałem, audycjach, gdzie były one w grudniu, w styczniu, które są przetłumaczone, tak jak mówiłem, na Bitcoin Feniks. I made it very clear that the lows were either in or very close to being in. Opowiedziałem o tym, że prawdopodobnie najniższa cena jest ustalona lub będzie za chwilę ustalona. And that everyone should be fully allocated for the long term. I każdy powinien pomału wchodzić na długi okres. I repeated that kind of warning in April when Powtórzyłem to w kwietniu, gdzie mieliśmy kolejną audycję z Bobem Loukasem, który oficjalnie powiedział, o ile dobrze pamiętam jeszcze, w tej audycji, że już jesteśmy w Hossie, początku Hossy, wychodzimy pomału z Bessy. Market moved higher sharply from the $4,200 area. Gdzie market odbił się od $4,200 wtedy. And of course, I repeated that numerous times since. I powtórzyłem to parę razy od tego czasu. It seems like though many people still want to time the bottom. Many people feel that they want to get a bit of discount on their allocation or their purchase. Nadal mamy ludzi, którzy myślą, że chcieliby kupić troszeczkę niżej, dostać pewien bonus na Bitcoinie, żeby po prostu jeszcze raz wrócić do cen mniejszych i czekają w tym momencie na lepszą pozycję. And I think right now they're seeing this market up towards 8,300, 400. It's pulled back quite a bit today, considerably to 7,500. I widzimy, że w tym momencie mieliśmy $8,400, troszeczkę mieliśmy pullback, czyli korektę do 6,400 and below. But even still, I know many of you feel as if you don't have the right allocation or you don't have enough allocated to your long-term strategy. Nawet jeśli teraz myślisz, że nie za wiele masz w swojej pozycji Bitcoina na dłuższy termin, and that you're desperate at this point, hoping that the market does give you a significant pullback to buy back in. Jeżeli naprawdę czekasz, albo jesteś desperatem, żeby czekać na niższą cenę wejścia w Bitcoin, you may get that wish, you may not. Może to się wydarzyć, może nie. Even if the market does pull back considerably towards, say, $6,000. Nawet jeśli market jeszcze jedną będzie miał korektę do $6,000, I'm not sure if you're mentally prepared to pull the trigger, and that. I nie wiem, czy jesteś psychicznie przygotowany, żeby pocisnąć za spust. Is unfortunately kind of the story I hear often at this point in the early stage of a bull market. People trying to get too cute on their purchase, thinking they can get more BTC ahead of the next big move. I bardzo dużo ludzi myśli, że troszeczkę za pięknie chce wejść w tą pozycję, myśląc, że jeszcze bardziej będzie tutaj lepsza cena. And of course, really ignoring the fact that this is mostly about where the potential is, the potential in the next couple of years. Ignorując tym samym, gdzie może się zdarzyć potencjał w kolejnych 2 latach. For Bitcoin to run considerably higher, and I'll show you in a minute again where I think it can go. I zaraz zrobimy też projekcję tego, gdzie Bitcoin może się zatrzymać w kolejnych 2 latach. People are ignoring that opportunity and looking for entry, and that's going to cost them in the end. And I think many people have realized already that they've. Jeżeli zignorują ten potencjał, który mamy w tych cenach teraz, w tym momencie, paying the market a penalty right now for missing the initial $3,700
buy signal that I provided. Gdzie mówiłem, że $3700 to jest moment wejścia, tak samo wcześniej, więc teraz będzie do zapłacenia kara. And then the other one at 4,700, and then again at Potem $4700, 5,400. 5400. I don't think we see those prices again. If we Nie wydaje mi się, że zobaczymy tą cenę jeszcze raz. do, like I said, I'm sure most of you or many of you will not take advantage. I bardzo dużo ludzi, większość ludzi, nie podjęła wtedy decyzji, żeby wejść w Bitcoin. Even still, the price has doubled here, so the penalty for getting in late is that you now get less BTC, where your goal was to get more BTC. I w tym momencie karą za to, że nie kupiliśmy przy 3700, 4200, 4800 jest, powiedzmy, no kara umowna. Trzeba po prostu zapłacić ciutkę więcej w tym momencie za Bitcoina. So the point of this video is going to be to not make that mistake again and to get your position. I to wideo jest dlatego, żeby po prostu pokazać wam, żeby nie powtórzyć tego błędu, żeby po prostu ustawić się w pozycję Bitcoina. Right now, when the opportunity still affords you the opportunity to get long and to take advantage of still what lies ahead. I żeby po prostu nie zaprzepaścić tej szansy, która się nadal tutaj tworzy, wejście ze swoją pozycją w Bitcoina na długoterminowy okres. Now I'm gonna look at Bitcoin on a short-term chart here, and I'm going to be perfectly honest with you here, and it's in my previous videos. I did not expect the market to pierce the $6,000 area. Jeżeli oglądaliście moje wcześniejsze wideo, nie podejrzewałem to, że Bitcoin będzie tak łatwo przechodził barierę $6,000. Exceed that area for any significant amount of time. I nawet nie podejrzewałem, że Bitcoin przebije tą cenę 6000 przez kolejny znaczący czas. I thought there might be a chance we get through on an intraday basis, but really my expectation has been that we chop around kind of this $4,200 to the $6,000 range for a considerable amount of time. Wydawało mi się, że będziemy pomiędzy 4200 a 6000, powiedzmy $200 przez dłuższy czas na wykresie. Here in 2019, developing that foundation and developing that base before making that move above the 6,000 area. Gdzie w 2019 będziemy się poruszać, tak myślałem, że będziemy się poruszać do końca roku właśnie w tej sferze, w tej zonie cenowej, żeby po prostu w przyszłym roku zacząć już walkę o wyższe rejony. Where we saw many of the previous lows during the bear market in 2018 before making that move higher. And I think many of you kind of took that as a reason for not getting your allocation or for not being fully invested, thinking that, yeah, it's at 5,000, 55, 6,000, why buy now when, Bob is saying it could go back down and retest December lows or... I skoro dochodziła ta cena do 5200, 5400, niektórzy pewnie pomyśleli, dlaczego wejść teraz, jeżeli Bob wcześniej mówił, że możemy jeszcze testować najniższe ceny Bitcoina. February lows, why? Albo ceny Bitcoina w lutym. Why allocate now? But I still went ahead and fully allocated before that point. Ale ja tak czy tak wszedłem całkowicie, zanim te punkty się wydarzyły. And I made it very clear in the last video on why at $53 and $5,400 you should still get a full allocation and be allocated. I mówiłem też o tym w ostatnim wideo, który dodałem, że 5200, 5400 powinniście mieć praktycznie całość swojej alokacji w Bitcoinie. I'm going to play that video right now from the April video for you to see exactly what I meant by that. I teraz pokażę wam to wideo, także my możemy sobie wejść na to wideo, ja już przewinę, żeby po prostu nie pokazywać, wy możecie sobie wejść na kwietniowe wideo, które było tutaj przetłumaczone od Boba Loukasa, musicie je znaleźć po prostu najprawdopodobniej w kryptoporadniku o cyklach, także możliwe, że zrobię nową playlistę tylko Boba Loukasa, żebyście łatwiej mieli poszukać, ale to dopiero w niedzielę na spokojnie, ale ja przewinę, faktycznie mówił o tym, że alokacja powinna się wtedy wydarzyć. Okay, so welcome back. Here is a weekly chart. Currently, you will recall this type of view that I had back sort of in April, that we chop around, maybe even get this big final shakeout before kind of coming higher.
I witam z powrotem po tym wideo, który pokazał. Widzimy tutaj, co się teraz dzieje. Mamy ten shakeout, który pokazywał jedną z tych dróg, której myślał właśnie, że będziemy się poruszać. That now you can kind of throw out the window, in my opinion. I to, co pokazywałem wcześniej, można wyrzucić przez okno. I believe now that we have pierced this area and this area provided very to no support, resistance at all, that we're now going to start to possibly see a base build well above this breakdown point. I don't think W tym momencie będziemy prawdopodobnie bazę ceny budować powyżej $6,000, powyżej tej grubej granicy, którą pokonywaliśmy w 2018 roku. Także to będzie baza naszej ceny w kolejnych miesiącach. we even get, and this is a bitstamp chart, so it's showing a wick lower here today that is not present on most exchanges. I to jest z Bitstampa ten wykres, więc pokazuje troszeczkę niżej na tygodniowej tą świecę, gdzie ona tutaj się ustanowiła, bo wiemy, że na Bitstampie były większe spadki. But we have topped for the 60-day cycle here. We are coming down to a low, but Jeżeli by wziąć tutaj pod uwagę te 60-dniowe cykle, które ja tutaj przedstawiam, mieliśmy na 60. cyklu najwyższą cenę. would be very careful here trying to get cute on timing. I know some of you are like, I byłbym bardzo ostrożny, żeby po prostu tutaj z czasowością albo z wyczuciem marketu uważać. okay, finally maybe the market will let me back in today. Now trading at 7,100 as I record this. W tym momencie mamy cenę $7,100 około, jak nagrywam ten odcinek. Down from 8,400. Spadło z $8,400. But let me warn you, the same reasons why you missed the opportunity back here in the 5,100 area still play and are still valid today. I muszę was ostrzec, że tylko dlatego, że nie wyszliście w tą pozycję w tym momencie $5,100, $5,300, w tym samym momencie może to się wydarzyć. The market right now is giving you an opportunity to get something lower than the 8,400 that it Market daje ci szansę, żeby wejść poniżej $8,400. peaked at. But if you look at this cluster right here where it broke down, there is a significant kind of drop here and then a significant rally at the same time. Jeżeli spojrzysz na lewej stronie wykresu, mamy bardzo duży spadek, bardzo duży też wzrost. I don't think we sort of get too much below, if anything, below this drop right now. Nie wydaje mi się, że zejdziemy kiedykolwiek z ceną poniżej tego dropu $6,300. So we are basically, that's at 63.80. We kind of wick down there. 6,380 dokładniej. On many exchanges towards 64 and 6,600. I think we probably get a test of that in the coming days or week. Możliwe, że będziemy testować tą granicę w kolejnych 2-3 tygodniach. But you're playing with fire here. You're looking to say, I w tym momencie to jest walka z ogniem, jeżeli próbujesz wyczuć, gdzie może się zatrzymać Bitcoin. $500 to $1,000 again, and $500 do $1,000. the possibility is that you don't get that price and that Bitcoin moves higher. I jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że nie będziesz w stanie wejść w tą cenę i Bitcoin poleci jeszcze wyżej. And you're faced with the same dilemma. So I będziesz w tej samej sytuacji jak przy 500, 5300. all I can say to everybody right now, and this is going to get repetitive, but it seems like many of you are still waiting and looking for a better price. All I can say is Wszystko, co mogę wam powiedzieć w tym momencie na ten temat, do not wait too long. And if you get a price anywhere near 6,400, żeby nie czekać za długo, bo jeżeli dostaniecie cenę około $6,400, wejdziecie w taką pozycję, I suggest you jump all over that. That is a $2,000 drop from the highs. i to jest jego opinia, pamiętajcie, zawsze będę powtarzał, to jest jego opinia, wy zawsze musicie zrobić swój research, ale jego zdaniem powinniśmy wejść w 100% przy cenie 6,400, bo to jest tak czy tak 2000 mniej niż Bitcoin kosztował chwilę wcześniej, $8,400 Just this week and last week. w tym tygodniu, w ubiegłym. And that to me, in a massive move and massive uptrend, is basically a gift. I w tym momencie taki ruch w takim markecie to jest po prostu prezent od marketu. Back to a daily chart here. In a bull market, the dips
can be as steep as 30 and 35%. So even if you draw W bull markecie każde, powiedzmy, korekty mogą być 30-35% down from the 8400 area and you move here, so like 20% right here is at the 6600 area. I 20% to jest w 6600 dolarów. And then you're kind of 30% is all the way down here at 5800. I 30% spadek, na przykład, jeżeli taki by się wydarzył, to jest około 5857 dolarów. We're not too far away from that point. And Nie jesteśmy za daleko od tego momentu. if you're thinking that you're going to get more than the 30% dip, then you're playing with pennies here. I jeżeli myślisz, że w Hossie zdarzają się spadki korekty większe niż 30%, możesz wtedy właśnie tańczyć z ogniem, czy grać z ogniem, bo może to się nie wydarzyć. To potentially miss out on thousands and thousands of dollars. Don't do it. I think we're now in the position where you want to be looking to fill up if you have not and get that full. W tym momencie jesteśmy w pozycji Bitcoina, gdzie powinieneś zastanowić się, czy nie wypełnić tej pozycji. Hodl allocation that I talked about in the prior videos. Żeby zostać hodlerem albo mieć tą alokację w hodlerze tak zwanym na długą terminową inwestycję. So you are now ready and set to go for the move that's Dlatego jesteś gotowy do tego, żeby pójść wyżej. coming ahead. Guys, it's really important to understand that we've seen 3 massive parabolic moves of 100x in the first 10 years of Bitcoin. Należy przypomnieć o tym, że Bitcoin podczas pierwszych swoich 10 lat miał wzrosty paraboliczne 100x, czyli stukrotne, i teraz właśnie będziemy się zastanawiać, czy czwarty się zaczął. And clearly with the 4-year cycle in December, we are in the early stages of what I believe is a 4th parabolic move. Jesteśmy w tym momencie w czwartym wejściu parabolicznego ruchu prawdopodobnie, That should from the 3,200 low areas in December który powinien od $3200 w grudniu move by close to another 100x. powinien ruszyć się do kolejnego, prawdopodobnego poziomu stukrotnego. We're talking about a massive opportunity that most people in the history of kind of investing and trading, I patrzymy teraz na taki przedział czasowy, gdzie większość ludzi you just never see one of these opportunities present nie widzimy nawet jednej szansy takiego zdarzenia. themselves, let alone 3 that have passed. I tutaj daje do myślenia 3, które mieliśmy, i prawdopodobnie tworzy się czwarty. And most likely a 4th that is on our doorstep. And it kind of gets tiring to hear people ask me over and over again, should I buy now? Should I wait? I troszeczkę czuję się zmęczony, jak ludzie pytają mnie, czy powinienem kupić teraz? Czy powinienem kupić teraz, Bob? For pullback? Should I buy? Czy będzie większa korekta? Get enough? Do you think it's going to go to 4,200? Do you think it's going to go to 5,000? Czy myślisz, że pójdzie do 4200? Czy pójdzie do $5000? I'm kind of tired of answering the same question. People have no allocation here to what I jestem zmęczony ludzi, którzy pytają mnie o te same pytania cały czas. looks like there's going to be another massive move, and they want to get cute on a $1,000 or $2,000 move. I wygląda na to, że będziemy mieć duży ruch, duże wzrosty na Bitcoinie, a ludzie chcą po prostu mieć śliczną, cute, dokładnie znaczy śliczną pozycję w Bitcoinie. I może być ona za śliczna. In Bitcoin, when really they're risking another parabolic move like this, you have to understand one very Gdzie ryzykują w tym momencie kolejny paraboliczny ruch wejścia w Bitcoina. important thing. Listen to me clearly here. This is a nascent technology. It is revolutionary technology, To jest rewolucyjna technologia, especially when it comes to the application of crypto blockchain jeżeli chodzi o aplikację blockchain, as it relates to money itself. gdzie to jest powiązane z pieniędzmi. It's a new spin on money that is only just beginning to gain some traction, but we are extremely
I w tym momencie próbujemy właśnie ten rynek finansowy, pieniędzy, można powiedzieć, podważyć i mieć już jakiś ruch. Extremely early in this adoption period. Jesteśmy bardzo wcześnie jeszcze w tej przedziale adopcji. And the benefit that you have being the use case, that Bitcoin's use case is mostly money at this point, is that I w tym momencie benefitem twoim jest to, że pieniądze są używane praktycznie wszędzie. it gets priced. There was a market, there were exchanges for price discovery on Bitcoin, and we have been I nawet tutaj dodają się giełdy, normalne instytucje finansowe, gdzie dodają price discovery, czyli takie poszukiwanie cen na Bitcoinie w tym momencie. lucky to be involved in this technology early and see the price appreciation over time. I w tym momencie jesteśmy, tak jak mówił wcześniej, w początkach tych technologii i z czasem będziemy doceniać jeszcze bardziej tą technologię. The other reason why we're very special here is that very few people know about it just at this point. The technology is evolving at a rapid pace, and you essentially I inna rzecz, dlaczego jest ważna, dlaczego teraz jesteśmy w tej technologii, to wszystko teraz właśnie się dzieje, po prostu rozrasta. have access to an early technology that in the past has only been available to very select few people, I- part of I w tym momencie mamy dostęp do technologii, która wcześniej była dostępna tylko dla wyselekcjonowanej liczby ludzi, sort of a big club or a big network do dużego klubu ludzi czy sieci, of people in the know with access to vast sums of capital, and essentially only available to accredited investors. i wcześniej było tylko to dostępne dla inwestorów, czyli on tutaj to porównuje do, powiedzmy, giełdy, gdzie musimy mieć grube ilości gotówki, żeby zainwestować w jakąś innowację. Tutaj mamy coś nowego, coś, co nam pozwala w tym momencie, bez tych papierów, inwestora, który musi wejść na giełdę, zarejestrować się, podać, tak, mam określoną liczbę gotówki, muszę mieć pewnie jeszcze jakąś licencję do wykonywania tego zawodu. Tutaj mamy w każdym czasie możliwość wejścia w tą technologię, która jest rewolucyjna. Opportunities available to accredited investors here. Anybody, anywhere in the world, whether you're in, a village in Kenya or you're struggling with hyperinflation. I tutaj każdy, na przykład ktoś w wiosce w Kenii, czy gdzieś, gdzie mamy problem z hiperinflacją, Venezuela, or if you're here in the w Wenezueli West, in the US, everybody has i nawet na zachodzie Stanów Zjednoczonych. the same opportunity. They have no excuses at this point to be I każdy ma tą samą szansę. a part of this opportunity that's ahead of you. I nikt po prostu nie jest tutaj w stanie nie wejść w tym momencie, jeżeli po prostu sam sobie tak ustali. And it gets tiring to think that you're trying to time the bottom here, or looking for another lower low, or looking for $1,000 lows and nonsense like that. Yes, the market can shake out people. It can drop 30 and 40%. We know that already. We've seen that many times before. Oczywiście market, nawet w Hossie, spada 30-40%, może tutaj być korekta, ale It doesn't mean you don't get your allocation at this point. i to nie oznacza to, że nie możecie na przykład mieć swojej alokacji w Bitcoinie w tym momencie. Okay, so this is the last warning, last time I'm going to say this. Please don't ask me again. I'm not going to comment on this again. I to jest ostatnie ostrzeżenie. Ja już nie będę komentował na ten temat, na ten czas. Nie będę po prostu tutaj odpowiadał na te pytania ludzi, czy to jest dobry czas. With these videos going forward, assume that you have your Hodl allocation for the 4-year cycle. I mam nadzieję, że w tym momencie macie swoją pozycję Hodl, czyli długoterminową, na kolejny 4-letni cykl. If you want to understand my views on what the right allocation is, watch the last video. Jeżeli chcecie zobaczyć, jaka poprawna alokacja w Bitcoinie, wejście w Bitcoina, oglądnijcie moje ostatnie wideo, które nagrałem. I cover the 10% sort of guideline on how much wealth or how much you should allocate to this. Opowiadałem o tym, ile alokacji swoich pieniędzy powinieneś dodać właśnie w ten rynek. I have posted a 25 BTC $100,000 model portfolio.
Opowiadałem o 25 bitcoinów, 100 000 dolarów modelowym portfolio. That if you want to, you can mimic or follow. It's a public address that shows 25 BTC, and I'm going to essentially use that to highlight how I'm approaching the coming 4-year cycle and how. I to jest adres publiczny, który z tego wynika, że Bob Loukas ma w tym momencie 25 bitcoinów, 100 000 dolarów, opublikuje adres publiczny, żeby każdy widział, co się dzieje z tym kontem jego w przyszłych 4 latach. Now, I expect to get out with a lot of my positions going forward. It's also going to illustrate that I'm not going to be shaken out by this market. I'm not going to allow. I też udowodnię, że nadal jestem w tym markecie, nic się nie wydarzy do momentu, kiedy ja sobie zaplanuję w swoim planie wyjście Bitcoina. Po prostu market mnie nie pokona, nie wyleczy z Bitcoina i nadal będę w tej pozycji. Dips and significant moves here to throw me off my position because I have a plan for the next 4-year cycle. I'm going to show you something here. It's very Tylko dlatego, że mam plan na kolejny 4-letni cykl. important. So you think this 100% move was something you're not going to see again? You're wrong. Jeżeli myślisz, że kolejna hossa nie nastąpi taka 100-krotna wartość Bitcoina od najniższej wartości, to jesteś w błędzie. And if you're not prepared for those, if you think that you can take profit on each of these moves, jeżeli myślisz, że ty chcesz wziąć profit na każdym z tych ruchów i odkupić po niższej cenie and then sell on the bottom and then buy again i kupić jeszcze raz na niższej cenie and so forth. So I sell the top and buy on the bottom again and then sell on the top all the way up and down, then you think you're a trader and I can wtedy myślisz, że jesteś traderem i mogę ci zagwarantować to, guarantee you that unless you're a qualified or skilled or you have success in trading, jeżeli jesteś traderem, który ma sukces na każdym kroku i masz już duże doświadczenie, you're not going to beat the hodl approach. nie pobijesz metody hodlowania, czyli hodl wersja trader. Tutaj jego zdaniem wygrywa hodl Over the next 4-year cycle. przez kolejne 4 lata. Showing on the screen here the 153-week uptrend in the bull market from 2015 to December 2017. Właśnie w tym momencie pokazuję Ci 152 tygodnie ostatniego cyklu od 2015 roku do grudnia 2017. And I'm only illustrating here in blue and red periods of 30% or more moves. I w tym momencie pokazuję Ci 30% spadki na cenie w tym całym cyklu, które się wydarzyły. Either up or down, blue representing up. I niebieskie pokazują wzrosty, a czerwone spadki, czyli mamy i wzrosty, i spadki. Red Wszystkie są powyżej 30%. representing down. Price changes only over a 4-week or less period. So you think about that. In 1-month periods, I'm showing you moves of greater than 30% on the upside, on the downside. And there are, believe it or not, 25, and it's actually probably more of them in there. I didn't spend enough time measuring every single sort of 4-week block, but there are at least 25 situations. I gdzie tutaj to przestudiowałem, widziałem 25 sytuacji, where Bitcoin moved at least by 30%, and gdzie Bitcoin poruszył się przynajmniej 30%. if you feel that you're going to be able to time something similar to this going forward, what's going to end up happening? Jeżeli myślisz, że będziesz w stanie przewidzieć właśnie takie ruchy na giełdzie, co się stanie, Is you're going to get something like this situation right here. Zoom in here. dostaniesz taką sytuację jak właśnie w tym momencie, gdzie 36% decline right here. 36% spadnie Bitcoin, You're going to be looking for a low, you're going to miss it, it's going to będziesz czekał na jeszcze niższą cenę i w tym momencie pomylisz się rally sharply, you're going to think it's going to come back down, i w tym momencie będziesz myślał, że jeszcze tutaj spadnie cena and then you're going to miss something like this. i potem dzięki temu, że po prostu czekasz na jeszcze niższe ceny, no niestety nie uda Ci się wejść w ten trend, gdzie mieliśmy 215% w porównaniu do 36% spadków. 215% move,
and I can guarantee you will never get back in. This move here, I mogę ci gwarantować, że nigdy już nie wyjdziesz. okay, went from $920 up to $3,000. Gdzie w tym ruchu zeszło do $900 do $3000 na górce. You probably will not get back in at that point. Or if you do, you're going to get I prawdopodobnie nie wejdziesz już na tym punkcie. in with a small position. So A jeżeli wejdziesz, to z małą pozycją. again, just like we experienced over the last 8 weeks, where it went from, Tak jak w ostatnich 8 tygodniach, gdzie weszło from $4,200 to $8,400, z 4200 do $8000 ponad. pretty much a 100% move. 100% kierunek góra, czyli w 100% zarobiliśmy na Bitcoinie. Most of you, a lot of you, even though you said, yeah, I'm in this for the hodl, I'm in this for the 4-year cycle. I tak czy tak, większość z was mówi, tak, jestem tutaj dla cyklów, jestem tutaj dla hodl. You already sold. You sold on the very first one of these 30+% move. I bardzo dużo was sprzedało teraz w tym momencie, na tym ruchu 30%. And if it keeps going from today, if the 6,400 or 6,600 area where it's at right now, if that's the low and it goes up to 9, Czyli on mówi o tych spadkach, czyli 30% prawie spadku, 20 to było w tym przypadku, no ale niektórzy już sprzedali przy 20%, bo myślą, że pójdzie jeszcze niżej i wtedy 9,000 tomorrow or next week, będzie za 3000 albo 1000 w przyszłym tygodniu lub za 2 miesiące. you may not get a position again for the next 3-year move. I może nie będziesz w pozycji kolejnej w kolejne 3 lata. Okay, so it's very important that if you're going to go on this journey, if you're going to be a true hodler, as they say, then you need to be able to ignore all this volatility that's going to be coming up. And the only time I gdy naprawdę chcesz być hodlerem, musisz zignorować te wszystkie wzrosty w 4-letnim cyklu, spadki, nie patrzeć po prostu na to, co się dzieje. that you're going to get cute on any of these moves is if you want to add to your position. I będziesz aż za słodki, w dobrym tłumaczeniu. Będziesz chciał idealnie określić ten ruch, gdzie nie uda ci się to zrobić. So if you want to add some more, so let's just say your financial situation has changed a little bit, you have come across a little more money, a little more capital, or you've worked Jeżeli na przykład twoja sytuacja się zmieni i będziesz chciał tylko dodać twoją pozycję, overtime, whatever the case is, and you want to increase your allocation somewhat, then maybe what you're going to be doing is looking for greater than 30% moves. wtedy możesz tak naprawdę czekać na korektę większą niż 30%. Ale tylko mówimy o takim finansowym zastrzyku, gdzieś po prostu dostaliście wypłatę dodatkową za coś i chcieliście dojść, wtedy może warto dopiero poczekać za korektą, ale już warto mieć tą pozycję w Bitcoinie. To add. So you're going to buy the dip in an I wtedy można powiedzieć, że kupujesz dip, czyli korektę uptrend. Buying the dip in an uptrend is w Hossie, czyli w trendzie wzrostowym. a beautiful strategy and works really well. Okay, but you don't want to be looking to time the tops. Ale to jest wtedy piękna, powiedzmy, projekcja albo piękny plan, żeby go realizować, ale to jest tylko w takiej pozycji, powiedzmy, dodatkowej. The bull market timing tops is very difficult to do. W bull markecie, żeby zobaczyć, kiedy jest najwyższa cena Bitcoina na lokalnym interwale czasowym, to jest bardzo trudna rzecz do zrobienia. Most of the time, it's just such a bullish move that you feel it can't go any higher, and it does. Just as, again, classic example, as we just experienced, many of you thought 6,200, like myself. 6,400 would be the top for the short term. I macie przypadek ostatniego zdarzenia, gdzie 6200, 6400, bardzo dużo analityków przepowiadało, że to jest lokalny top i nic więcej się tutaj nie wydarzy. Na tym przykładzie możecie sami sobie zobaczyć, jak trudno jest przewidzieć, gdzie Bitcoin jest się w stanie zatrzymać. But I didn't take anything off the table. I didn't want to. Ale ja wtedy przy 6200, 6400 jak przekraczało, nie sprzedawałem żadnego Bitcoina w mojej pozycji hodl. Risk losing my position, and that's going to come, and that incentive or that that move higher is going to be coming again and again and again,
And I ten ruch wyższy będzie cały czas się powtarzał. as you can see from these blue bars here, 90%, 40%, 50%, 75%. Jeżeli widzimy, jak się porusza w Hossie Bitcoin, mamy 90%, 46, 50, 75, 50, 200, 170, 55, 200%, 167%, 150, 200. 155% i 264% na ostatnim. Those are huge 4-week moves. To są bardzo duże ruchy na 4 tygodniach. Where if you have, and let's just use my model portfolio as an example, right now it's valued at $180,000. W tym momencie moje portfolio jest warte $180,000. If we get a bar, a four candle bar of even just 100%, right? Nawet jeśli będziemy mieć, powiedzmy, całą świeczkę na 100% wzroście, That's a $180,000 move in that portfolio. i to w moim przypadku jest $180,000 ruch, no po prostu na jednej świeczce w górę z ceną Bitcoina. Wtedy 360 wchodzi tutaj już. Zobaczcie. So from $180,000 to $360,000. That's significant. Now, I'm To jest bardzo ważne. expecting that at some point. I'm positioned for that. That's the whole goal of this 4-year hodl. I ja będę to właśnie w takim planie, jakim sobie założyłem. Wiem o tym, że takie ruchy będą się zdarzały. No i jestem na to przygotowany. But if you're only focused on the nominal price of your Bitcoin holding, Jeżeli tylko skupiasz się na cenie Bitcoina, którego przetrzymujesz w tym momencie, then you're going to lose sight of the goal wtedy naprawdę twój cel będzie zasłonięty and the prize at the end of this journey, and you're going to suffer from sort of short-term greed, i w tym momencie będziesz chciwy na takiej krótkiej skali czasowej and you're not going to be able to sustain multiple moves like this. i nie będziesz w stanie przewidzieć takich ruchów jak te. Again, example right here, 25 such moves over the 3-year rally. You need to be positioned, and you need to be thoughtful of the volatility that's going to be coming, and you need to be able Musisz być przygotowany w strategii hodl na to, że no, po prostu zdarzają się takie ruchy. to stop looking at the price Powinieneś przestać patrzeć na cenę on a frequent and daily basis, na dziennej, powiedzmy, no, codziennie, czy tam tygodniowo sprawdzamy cenę. O, dzisiaj jest 5500, o, dzisiaj jest 7000, o, wstaję i sprawdzam cenę. Nie. you need to stop waking up first thing in the morning when the alarm clock rings and going straight to your Bitcoin price chart to Powinien się przestać, powiedzmy, gdy się budzisz, wchodzisz na Paprikę czy CoinMarketCap i sprawdzasz pierwsze, co robisz, cenę Bitcoina. see what Bitcoin did over the last 6 hours or 8 hours of your sleep. Co Bitcoin zrobił przez ostatnie 6 godzin albo 8 godzin. You need to stop thinking and dreaming Bitcoin. Musisz przestać, no, powiedzmy tutaj, marzyć na ten temat. It's obviously going to be an exciting journey, but you need to get out of that mindset, because if To będzie bardzo ekscytująca podróż, ale musisz wyjść z tego ustawienia swojego umysłu, price and and greed jeżeli chodzi o cenę i chciwość. dominate your thinking, you're not going to be able to take advantage of such a large move to come. All right, let's go into the final stage of this video and Okej, przejdźmy do ostatniej części tego wideo. provide a little more hopium as well, so you can remember that this is about the prize and not about the short term. Żeby pokazać wam, że to jest na temat ceny, ale nie w short term, czyli w takim krótkoterminowym czasie. You've made some mistakes potentially here. If you Prawdopodobnie podjąłeś złe decyzje na tym ruchu ostatnim Bitcoina. haven't and you bought and you're fully allocated, congratulations. Jeżeli mylę się i całe twoje portfolio było właśnie w tych granicach, dajcie znać w komentarzach. Dajcie znać w komentarzach, kto z was wszedł na najniższej cenie albo nawet do tych $4000 całą alokacją. Jestem ciekaw, czy mamy takich słuchaczy. Dajcie znać. You executed the first portion of this beautifully, and like I just mentioned, there are going to be many, many tests coming up. And if you're prepared for them and you're ready for them, you'll be just fine. Jeżeli jesteś przygotowany na to, że będą się zdarzać takie sytuacje, no to wtedy to jest okej. If you
did not get your allocation and you're still kind of stubborn about it, Jeżeli nie dostajesz swojej alokacji właśnie w tych rejonach i w tym momencie nie wiesz co zrobić, there's not much more I can say. I've given you the evidence, I've given you nie za dużo mogę w tym momencie zrobić, bo dałem ci wystarczająco dużo dowodów, żeby reasoning. How you choose to execute from going forward is really up to you. to zależy od ciebie, co ty zrobisz w tym momencie. But I just want to show you that if we're here at 7,100, Ale chcę ci pokazać, podpowiedzieć, co się dzieje teraz, jeżeli jesteśmy teraz przy tych $7,000 and this blue line here represents the previous all-time highs, i ta niebieska linia pokazuje poprzednie all-time high and the goal for this move is up here. i mój cel na wejście na kolejne all-time high po zakończeniu tego cyklu 4-letniego, który się właśnie zaczął w grudniu chyba, albo w grudniu przy najniższej cenie Bitcoina, to widzimy, że to jest $258 545. Right, at the $250,000 area. Then let's just zoom back in here. You're talking about this little area right here. That's what I jeżeli weźmiemy to z innej perspektywy, w tym momencie, zobaczcie, gdzie jesteśmy. Dopiero na tej cenie. you're what you're playing around with, and you're risking this entire move up. Jeżeli w tym momencie nie jesteś przekonany, właśnie w tym momencie ryzykujesz, że nie będziecie w tym statku kosmicznym, który może nas zanieść na te poziomy. Pamiętajcie, że to jest opinia, żeby nikt tutaj nad wyraz się nie ekscytował tym. Zawsze musicie zrobić swój research. So just put that in perspective for a second. It's very important. And my goal still here is that over the next 150 bars, which is 150 weeks, or 3 years roughly, it may be shorter than that. Moim zdaniem przez kolejne 150 tygodni, około 1050 dni. Don't know when the top comes in any 4-year cycle, but the last two were similar length. Gdzie ostatnie cykle były podobnej długości. Just even assume, for argument's sake, that it comes somewhere around here, for example, which is only 125 bars. We are already 25 bars into. Jeżeli by był ciutkę krótszy ten cykl, jak to się zdarzało też wcześniej, wtedy byśmy mieli troszeczkę wcześniej też, ale w tym momencie that period where the market could top, we could be looking at something sharper like this. Możemy widzieć wtedy też cenę podobną na all-time high, ale jeszcze ta cena może wyżej wzrastać. Okay, so we could be looking at a market. We just don't know, and all. Tego naprawdę nie wiemy, ale widzę, że tutaj przesunął na około lipiec, czerwiec 2021 roku. These lines are just guides. I like to focus on time. Te wszystkie linie to jest po prostu pomocna rzecz, ale bardziej tutaj chciałbym się skupić na czasie. And looking at prior moves, 100x moves or 20x moves from previous breakout points as just a guide. But we could be getting up to all-time highs much sooner, by December. I możemy nawet iść do kolejnego all-time high, nawet do końca grudnia tego roku. Even it's not out of the possibility. Nie jest to, powiedzmy, powiedziane, że tak może się nie zdarzyć. Again, I don't expect it, don't believe it, but we need to be prepared for any such moves. Nie wydaje mi się, że tak się zdarzy w tym jeszcze roku, ale musimy być przygotowani na każdy ruch. And we could be looking at something like that. We could be, we don't know how it unfolds. All we know is that our goal is this over the next 100 to 150 weeks. I w tym momencie wiemy, że nasz cel to jest przez kolejne 150 tygodni dojść do tego właśnie punktu. This point going forward, at some point most likely in 2021, where we peak. I niektóre punkty w 2021. And we're just trying to get that right position here to ride that out. I w tym momencie próbujemy ustawić się w odpowiedniej pozycji, żeby iść tutaj razem z tą ceną Bitcoina. Let me just finish right now with another view of the market here from an market cap standpoint. I spójrzmy też inny view, czyli market cap, jak wygląda. So market cap to me is more important than the nominal price Dla mnie market cap jest bardziej ważny niż nominalna cena Bitcoina. because
Too many people focus on that big nominal price Bardzo dużo ludzi skupionych jest bardziej na cenie niż na market cap, of thousands of dollars per Bitcoin, but na $1000 za jeden bitcoin. you know, it's so arbitrary. Bitcoin is divisible by 8 decimal places, or Pamiętajcie, że bitcoin jest podzielony przez 8 miejsc po przecinku. satoshis at the lowest Satoshis na samym dole. form. It doesn't matter which unit you use for the counting purposes. It's irrelevant. You know, don't get hung up on the dollar amount. And when people Nie skupiaj się za bardzo na cenie do dolara. think 10, 20, 30, $50,000 in those terms, 20, 30, 40, 50 tysięcy dolarów w tych właśnie terminologiach. they get sidetracked and think, well, it's just too much. It can't go that high, possibly. But really, I wtedy też widzimy, przecież nie pójdzie tak wysoko. what's important to focus is on the market cap. So Ważne jest, żeby się skupić właśnie na market cap, czyli całej ilości wartości całego bitcoina. how much is all the Bitcoin worth that's out there for Ile jest warty bitcoin w tym momencie cały? sold at any one given time? And right now it's only $128 billion. I w tym momencie to jest tylko 128 miliardów dolarów. And you know, I've grown up in New York here in the finance industry. I can tell you $128 billion, yeah, it's significant to some extent, but I mogę wam powiedzieć, że ja dorastając tutaj w Nowym Jorku, wiadomo, spoko, 128 miliardów to jest duża cena, ale in the grand scheme of things, in where we expect Bitcoin to go from an adoption jeżeli chcemy zrozumieć adopcję bitcoina, gdzie to może wszystko pójść, standpoint and how important I believe this technology will become, $128 billion is absolutely nothing. i wierzę, że ta technologia bitcoina, gdzie jesteśmy w tym momencie 128 miliardów dolarów, market cap w tym momencie to jest nic. When it comes to, you know, compared to its potential. Even the previous peak here at $330 billion is nothing. I nawet wcześniej, gdzie mieliśmy największy market cap 330 miliardów dolarów, to jest nadal nic. Apple Corporation, for example, has more cash on hand than Apple ma więcej gotówki w swojej firmie niż the entire Bitcoin network. They cały bitcoin w tym momencie. could use that cash to buy up. Obviously, they couldn't buy it up because the price would get forced higher, but Mogliby użyć tej gotówki, żeby kupić po prostu bitcoina całego. Oczywiście nie mogliby tego zrobić, bo market cap za każdym kupnem bitcoina by rósł w górę. Chyba że to było na OTC, ale takich ilości nie ma. in general, their cash hoard is worth more. I generalnie gotówka Apple jest warta więcej w tym momencie niż cały market cap bitcoina. Than Bitcoin is in total. I mean, just compare Bitcoin's market cap to, for example, the US government's treasury issuance or bond Porównajmy na przykład bitcoin teraz do Stanów Zjednoczonych i issuance. This is the debt that they issue every single month. Look at the count. to jest powiedzmy zadłużenie, które dodają każdego miesiąca. They're coming up here for bond and notes. They're going to be issued by the government. This is just the US government, not the To jest tylko rząd amerykański, nie rząd albo wszystkie rządy świata. you know, not the yen, not the Japan Central Bank or the European Central Bank or any other you know, government or state government. This is the issuance here. Look at these notes that were sold. Here we go. Treasury offering, April 18th, 32 billion 7-year note. 32 miliony, powiedzmy w kwietniu 19, May 1st, 1 maja, a couple of weeks ago, 38 billion in 3. 38 miliardów, tam też było miliardów, nie milionów, 38 miliardów, powiedzmy, sprzedanych bonds przez rząd Stanów Zjednoczonych Year notes. 1 maja. May 1st, 27 billion in 10-year notes. 27 miliardów w 10-letnich notach. May 1st, 19 billion in 30-year bonds. Jeżeli chodzi o 30-letni bond, 19 miliardów. What's my point, you ask? Well, the US government has issued essentially $100 billion in debt just this last few weeks. Dlaczego chcę tutaj to dodać? Bo tylko w zeszłym miesiącu, powiedzmy, przez parę tygodni rząd Stanów Zjednoczonych wydał więcej tutaj, albo 100 milionów, około tej samej ceny, ile ma w tym momencie
Bitcoin, cały market cap, a to wydaje rząd Stanów Zjednoczonych w jeden miesiąc. And here we are talking about Na oczywiście no, kolejne pożyczki. a revolutionary technology for money that is in the early stages, only being valued at $128 billion. I widzimy, że to jest dopiero wczesny okres technologii Bitcoina i ile jest warty. Even gold, if we keep talking about Bitcoin as a store of value, I nawet jeżeli Bitcoin miałby być tylko store of value i porównać się do złota, to wiemy, że złoto, talk about gold. I know this is a very overplayed theme, so wiemy, że bardzo dużo osób to już porównuje i to jest troszeczkę jak zdarta płyta. I know it's not new for many of you, I wiem, że to nie jest nowe dla wielu z was, but I want to illustrate this on the chart. Gold's market cap, so all the value of gold above ground in vaults, for example, and in storage for store of value purposes, because let's face it, the gold i złoto w tym momencie, cała ilość złota wszędzie, przetrzymywana w ogóle w sejfach na całym świecie. true function is a store of value, a store of value that dates back thousands of years. I wiemy, że złoto store of value, czyli przechowywanie powiedzmy aktywów, oszczędności, czy no powiedzmy gotówki, bardziej przechowywanie wartości złota, no jest tutaj używane przez 1000 lat. That can command a value. If you look at market cap here, so we're at 128 billion, 300 billion was recent. I'm going to Jeżeli porównamy to do złota, 128 miliardów mamy Bitcoin. sort of zoom out and go up here. So, right, there's the $8 trillion level. I tu mamy 8 bilionów dolarów poziom z złota w tym momencie. Where gold is valued at, and here we are, and this is a log scale, so this is 128 billion only. I to jest 128 miliardów do biliona, pamiętajcie. 8 bilionów, 128 miliardów. 10% jednego biliona. Ponad 10%, no 13, o. Okay, so here's your $1 trillion level right here. I'm going to just draw one in. 1 trillion right here. At around Czyli 1 bilion jest dopiero tutaj, a my jesteśmy z ceną Bitcoina. Zobaczcie, w porównaniu do złota, gdzie jest. about the $58,000 level for Bitcoin, and here's in a log scale up to $8 trillion. Now, I'm not saying it matches gold's valuation in the next 4-year cycle, but this is the type of targets that we're looking at in the I to jest target, jaki właśnie oczekujemy w tym momencie, żeby jeżeli Bitcoin będzie store of value, żeby doszedł do tej ceny. next coming 4-year cycle, somewhere between this $1 trillion valuation, which I think Ale oczywiście to się nie zdarzy w kolejnych 4 latach. W kolejnych 4 latach bardziej nam tutaj pasowało wejść w około tego 1 biliona dolarów. is the absolute worst case scenario for the 4-year cycle at around about 56,000 or so. Wtedy Bitcoin by kosztował około 56 tysięcy, ten 1 bilion. Up to possibly the $4 trillion level, around about $200,000 for Jeżeli 200 tysięcy dolarów by kosztował 1 Bitcoin, no to mamy już tutaj około 200 bilionów dolarów market cap. this cycle, then leaving Czyli już 1/3 powiedzmy prawie wtedy by połykał Bitcoin w stosunku do złota. the possibility of matching gold's market cap in the following 4-year cycle to come after that, some point in the middle of the next decade or so. So this is just to give you and illustrate from a market cap standpoint what the possibility is. I to jest właśnie prezentowanie teraz prawdopodobnego zdarzenia, które może się zdarzyć oczywiście w kolejnym cyklu. And not to lose sight again of that prize and the reason for allocating and the reason for hodling and what the potential is. I to jest prawdziwy potencjał i powód, dlaczego powinniśmy hodlować. So just to summarize very briefly this video. Okej, teraz będzie podsumowanie, ja już nie będę tutaj przechodził w podsumowanie, bo jeszcze raz tutaj będzie opowiadał o wszystkim. Mam nadzieję, że zostało to zrozumiane. No i znowu był Loukas. Powiem wam szczerze, że jest jedynym, którym się, albo jednym z niewielu, których się też nie mylił do tej pory, bo sam mówił w kwietniu, że to jest początek Hossie. I o tym powtarzał. Oczywiście zostawiał też drugą wersję, mniej prawdopodobną, ale on mówił o tym, że to jest koniec
Koniec Bessy, początek Hossy. O, tak, dokładniej. Także dziękuję za wszystko. Życzę Wam wspaniałego dnia i pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.